Siemanko, dzisiaj mam sprzęt trochę nietypowy jak na mój kanał, bo głównie zajmuję się elektroniką, a mam tutaj ergometr wioślarski, który, jak widzicie, możemy sobie postawić w pionie, schować go gdzieś za zasłonką i wcale nie zajmuje dużo miejsca. A co on potrafi? Zapraszam do oglądania. Urządzenie przyszło do mnie w takim oto kartonie. Jak widzicie, nie jest on przesadnie duży. Dokładnie jest to model Merach MR-R14. Tutaj jest grafika, jak on wygląda, tylko ta część oraz ta są oddzielnie tutaj, później to musimy skręcić, zaraz Wam pokażę w którym miejscu. No i paczka jest dobrze zabezpieczona, tutaj wszystko było w steropionach. W środku, poza samym sprzętem, mamy jeszcze instrukcję obsługi. Sama instrukcja dostępna jest w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i włoskim. Niestety nie ma tu polskiego, ale wydaje mi się, że nie ma też konieczności, bo wszystko jest pokazane łatwo na obrazkach, jak to złożyć, jak to skręcić, więc z tym nie powinniście mieć problemów. W pudełku mamy jeszcze podajnik do wody, który przydaje się do uzupełnienia zbiornika, no ale właśnie przejdźmy już chyba do maszyny. Urządzenie jest na kółkach, więc wygodnie sobie możemy go przestawiać, wystarczy go delikatnie pochylić i możemy nim jeździć po naszym pomieszczeniu tak, aby sobie go wygodnie ustawić i ma też tutaj gumowe nóżki, dzięki którym później już po ustawieniu, jak jeździmy, jak używamy go, to urządzenie się nam nie ślizga. Ja teraz go wykręcę tutaj tak, aby był w pełni dobrze widoczny. Możemy go sobie w ten sposób ustawić. Stawiamy, tak jak mówiłem, są wygodne nóżki. I teraz przejdźmy do jego budowy. Urządzenie, jak do nas przychodzi, to ta część jest oddzielnie. Tutaj widzicie do tego łączenia. Ta część jest oddzielnie, czyli to musimy po prostu złożyć, zamontować tutaj siedzisko i skręcić wszystko śrubami. Same złożenie trwa, no powiedzmy 20 minut. Nie jest tutaj nic skomplikowanego. No i w przypadku tego modelu tutaj nie da się tego składać, tak jak w niektórych tych mobilnych, że mogą one się na przykład w pół złożyć, co wydaje mi się, że jest plusem, bo przez to, że właśnie tutaj nic się nie składa, to siedzisko jeździ sobie łatwo i wygodnie, a w tamtych mamy tu różne spadki i łączenia, co później wpływa negatywnie na komfort korzystania. A tutaj te siedzisko jest całkiem wygodne. Ma one taką wygodną gąbkę, więc tutaj na nim sobie możemy komfortowo siedzieć. I od razu Wam powiem, że nawet ja przy wzroście 182 cm nie rozpycham się tutaj do końca, więc jest jeszcze zapas. Osoby przy 2 metrach spokojnie będą też mogły z tego korzystać. Idąc dalej, tutaj mamy uchwyt na wodę czy na napój, możemy sobie go schować. Tutaj mamy uchwyt na nogi z takim wygodnym zapięciem, to Wam zaraz zaprezentuję, jak to się zakłada. Tutaj jest ekranik, który możemy sobie ustawiać i dopasować tak, abyśmy mieli wyświetlane treści i tutaj też jest jeszcze miejsce na telefon. Zaraz to uruchomimy i zobaczymy, jak to się prezentuje. Tutaj jest drążek, który zaraz będziemy uruchamiać, ale najważniejsza część to cały zbiornik na wodę, no bo jest to ergometr wodny, czyli tutaj do zbiornika nalewamy wodę, nie ma tutaj żadnego podłączenia do prądu, tylko działamy samą siłą wody, która się tutaj znajduje. No i na boku mamy też informację, możemy tutaj sobie regulować poziom 1, 2, 3, 4, 5, 6. W zależności od tego, ile będziemy mieli tutaj nalanej wody, to będzie ciężej lub lżej się z tego korzystało. To, co jest ważne przy tym zbiorniku, no to tutaj jest taki mały otwór do podawania wody. No i właśnie do tego jest ten dyspenser, podajnik wody, który pokazywałem Wam wcześniej. No bo tutaj przez ten otwór właśnie musimy albo podawać, albo wydobywać wodę, jeżeli chcemy ją wymienić, ale też jeżeli chodzi o wymianę, to nie ma tutaj konieczności częstej wymiany, no bo jak ta woda jest w obiegu, jak używamy tego, to raczej tutaj nic nam nie narośnie. A dodatkowo producent też dorzuca 3 pastylki z chlorem, więc ta woda jest na bieżąco cały czas czyszczona. Czyli tutaj przez ten otwór podajemy lub wydobywamy wodę z tego zbiornika. Uchwyt na nogi ma tutaj też regulację tak jakby długości stopy. Ja przy rozmiarze 45 ustawiam sobie na 3 i jest mi tak wygodnie. Stopę wkładamy, zaciągamy później tutaj tą blokadę na rzep. No i już mamy nogę zapiętą i jest ona gotowa do działania. Tutaj tak samo wkładamy drugą.
ważne, żeby te zapięcie było tutaj gdzieś tak na śródstopiu. Teraz jeszcze możecie zobaczyć, jak to wygląda z drugiej strony. Wkładamy tutaj sobie stopy i wszystko spinamy, tak aby było dobrze zabezpieczone, no bo nogi nie powinny nam tutaj latać. I jak już mamy zamontowane, siedzimy sobie wygodnie. Teraz możemy wziąć uchwyt w dłonie, no i urządzenie automatycznie się uruchamia. Ustawiamy sobie tutaj ten ekranik, tak aby go dobrze widzieć i możemy działać. Jak słyszycie, podczas pływania mamy też właśnie ten dźwięk, jakbyśmy byli na prawdziwym wiosłowaniu, bo tutaj mamy szum wody. I ogólnie właśnie, jeżeli chodzi o takie urządzenie domowe, to powiem Wam, że pozytywnie mnie to zaskoczyło, bo pracuje się na tym bardzo fajnie. Co prawda nie jest to sprzęt profesjonalny, jak mamy te ergometry magnetyczne, które są na siłowni, jak na przykład Koncept 2, no ale też umówmy się, ten sprzęt nie kosztuje tyle co Koncept 2, tylko mamy tutaj sprzęt za 2000. Jest to urządzenie takie do użytku domowego. O ile na początku myślałem, że nie za bardzo się to będzie do czegokolwiek nadawało, szczególnie, że mamy tu wodę, no to myślałem, że będzie to bardzo lekkie i bardziej dla kobiet. No to jednak Wam powiem, że się to sprawdza. Jak napełnimy tutaj ten zbiornik na maksa, no to te 1000-2000 podciągnięć, godzinka takiej pracy i jest fajny efekt. Czuć następnego dnia zakwasy, że coś się robiło, więc pod tym względem jest jak najbardziej ok. I u mnie się to sprawdza, bo nie tylko ja z tego korzystam, spodobało się to też mojej kobiecie, a nawet dzieci siadają i sobie kilka podciągnięć robią tak dla zabawy. Z jednej strony nie jest tutaj ciężkie machanie tym, ale przy zrobieniu 200, 300, 500, 1000 podciągnięć, no to już czuć i zdecydowanie jest później jakiś efekt. Lepsze moim zdaniem jest takie oglądanie serialu na Netflixie niż położenie się na kanapie i oglądanie go, nie wiem, z browarem w ręku, tak? Więc pod tym względem, jak myślicie o tego typu sprzęcie, to warto się nim zainteresować. Z dodatkowych funkcji, tutaj poza samym tym ekranem, który pokazuje nam ilość pociągnięć, czas naszego treningu, dystans, który przebyliśmy, spalone kalorie, czy nasz puls, jeżeli połączymy tutaj jakieś urządzenie pomiarowe, no to możemy też, tutaj mamy na dole informację z kodem QR, pobrać aplikację na telefon, która, jak widzicie, nazywa się tak jak nazwa producenta, czyli Merach. Instalujemy i zaraz połączymy to ze sprzętem, ale to, co jest ważne, to tutaj też możemy połączyć się z zegarkiem Garmina, jeżeli taki posiadamy, i wtedy bezpośrednio na zegarku nasze podciągnięcia, nasz stan treningu będzie zapisywany razem z połączeniem z tym urządzeniem. No i jak jesteśmy zalogowani w aplikacji, to tutaj wystarczy tylko kliknąć plusik, wybieramy Rovers i mamy tutaj nasz sprzęt. Jesteśmy teraz połączeni, możemy tutaj zrobić aktywizację, ale jak widzimy jest już najnowsza wersja tego urządzenia. No i tutaj mamy sobie różne challenge do wyboru. Możemy się ścigać z innymi osobami, wybierać sobie różne takie jakby opcje pływania. Do wyboru są na przykład tryby ultraspalanie, wolny trening. Tutaj mamy chyba opcję z wyznaczeniem sobie dystansu, który chcemy przejechać, i tutaj jest jeszcze opcja ustawienia czasu. Dajmy sobie na przykład free i mamy wtedy podgląd naszych statystyk. Wtedy ten ekranik jest nieaktywny, a wszystkie dane są wyświetlane tutaj. Ale na przykład przechodząc tutaj na ultra spalanie, możemy wybrać sobie jeden ze zdefiniowanych trybów. No i na przykład wybieramy sobie HIIT 6 i tutaj, jak widzicie, mamy to podzielone na różne intensywności. Mamy minutę odpoczynku, mamy wysoką intensywność, średnią, niską, więc tutaj są na przykład różne takie gotowe rozwiązania. Jeżeli nie wiecie, jak macie trenować i nie chce Wam się po prostu ciągać tego sprzętu, to mamy tutaj takie wyzwania. I klikając Start uruchamia się też jakaś muzyka i tutaj mamy cały wykres tego, co mamy zrobić. Albo przełączając się na tryb challenge'u możemy włączyć tutaj
podgląd tak jakby na jezioro i wtedy czujemy się praktycznie jakbyśmy pływali sobie realnie. No tutaj bym musiał mieć trochę większy ekran. Dodatkowo gra jakaś muzyka, więc jeżeli chodzi o aplikację, no to jest sporo takich dodatkowych funkcji. Jak ktoś nie wie od czego zacząć, to tutaj mamy gotowe rozwiązania, challenge. Możemy się ścigać też z innymi użytkownikami. Ogólnie budowę tego sprzętu uważam za porządną, jest on dobrze wykonany. Jedyne do czego się mogę przyczepić to tutaj ten drążek. Wydaje mi się, że dla osób szerszych, większych, no to on przydałby się no tak z 5 cm, żeby był szerszy. Dla kobiet nie będzie tutaj raczej żadnych problemów. Ja mam tak na styk, jak już czułem pompę, to delikatnie sobie brałem tutaj, że jeden palec mi zwisał i wtedy ta szerokość była odpowiednia. A poza tym cała budowa jest porządna, wszystko jest wykonane tutaj z jakiegoś drewna, więc to jest spoko. Przy wzroście 182 cm nie miałem tutaj z niczym żadnych problemów. Na koniec trzeba zaznaczyć, że ja tego sprzętu nie kupiłem, tylko dostałem go od producenta. Wy jak chcecie, no to możecie go kupić na Amazonie, linkuję go w opisie. Więc no, nie jest to materiał sponsorowany, bo producent mi nie zapłacił, nie dał mi wytycznych, co mam mówić, tylko po prostu zaproponował mi sprzęt do testów. Ja zobaczyłem, że jest to ciekawe, chcę to sprawdzić. No i Wam mówię, że naprawdę się u mnie sprawdza, jeżdżę na tym, dlatego mogę go zaprezentować. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało zadawajcie je w komentarzu. Postaram się na wszystko odpowiedzieć. Co prawda nie jestem specjalistą w tego typu sprzętach, bardziej podchodzę do tego tak jak amator. No i właśnie wydaje mi się, że jest to sprzęt bardziej dla amatorów, do domowego użytku, bo nie da się tego porównać do konceptu dwójki. Jeździłem na nim kilka razy na siłowni, no i jest to inna półka zdecydowanie, ale jeżeli chodzi o tanią alternatywę, to jak najbardziej się to sprawdza. I myślę, że to wszystko o tym sprzęcie. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć!